Partnerami kanału są sklep dla papug i ptaków egzotycznych Exotic Fly, laboratorium dla ptaków Bilgen, producent karm, witamin i przysmaków Vitapol. Przypominam o pozostawieniu łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem oraz komentarza. A teraz zapraszam do odcinka. Dziś odwiedzamy niezwykłe miejsce. Papuzie Zoo w czeskich Bosowicach. To jedyna papuzia komercyjna hodowla tego typu w Europie. Położona zaledwie około 25 km od Brna. Już od pierwszych kroków słychać charakterystyczne nawoływania egzotycznych ptaków. A wokół nas pojawiają się dziesiątki kolorów. W ogrodzie mieszka setki papug, reprezentujących ponad 50 gatunków z Ameryki Południowej, Afryki, Australii i Azji. Ale tu pięknie. No, to jest bardzo estetyczne. O kurczę. Ale z tego kwasiaka tutaj, zobacz Wszystko z kwasu, nie? Największe wrażenie robią majestatyczne ary. Ogromne, inteligentne i niesamowicie barwne. Są tu także kakadu, amazońskie papugi, żako oraz wiele bardzo rzadkich gatunków zagrożonych wyginięciem. No. Ale tu mamy w każdym razie barwinki i piony. Tak. Tutaj w ogóle cały rząd. Zobacz, są te barwinki tutaj. Nie barwinki, tylko te piony, Te które... Maksymiliany, no, Tak. bardzo duże ptaki to są, No. no, bardzo ładne. Teraz właśnie widać, jaka jest różnica wielkości do tych barwinek, nie? No naprawdę, to są naprawdę spore. Ale tak? bardzo ładne te boksy, nie? Ten kwasiak to naprawdę robi wrażenie. robotę, nie? Dokładnie. O, to nasze piony, których mamy moc. Tak. Helikopterus. Ale fajne te zabawki, nie? Pomyślane. Nie, wiesz co, podoba mi się to, że jest bardzo duże są te tablice informacyjne Tak. z danym gatunkiem ptaka. Coś tam napisane jeszcze jest, krótki opis, gdzie żyje. I ładne, duże, widoczne zdjęcia. To miejsce nie przypomina klasycznego zoo, bardziej prywatną hodowlę. Kameralne alejki, tropikalna roślinność, altanki i fontanny tworzą spokojną atmosferę, dzięki której można naprawdę obserwować zachowania ptaków z bliska. Cały ogród powstał stopniowo od 2005 roku, a do odwiedzających został otwarty w 2011. Ale to jest tak, naprawdę jest tak wylizane wszystko, Tak. że to jest po prostu czegoś takiego jeszcze No, ale nie widziałem. zobacz, że nawet tablice wyglądają tak, jakby były normalnie wszystkie dopiero co przetarte, nie? No, to są czyściutkie, nie? Tak. O, sponsorów mają, zobacz, proszę bardzo. Tak. Do konurki. No a ta kolekcja konur to jest naprawdę bogata tutaj. Powiem ci. To są bardzo rzadkie ptaki. Które? No Tutaj te? te, no. Rzadko spotykane. Podoba. A tutaj to są te kaktusowe? Konura kaktusowa? To tak chyba po polsku, nie? Wiesz co, ja po polsku nie znam za bardzo, ale spojrzę tu. Papuości Zoo to nie tylko atrakcja turystyczna, ale również centrum edukacji ekologicznej. Organizowane są tutaj komentowane oprowadzania, podczas których można dowiedzieć się, jak żyją papugi, co im zagraża i jak wygląda ich hodowla. Nobilis, marakana. Miałem te marakany kiedyś, ale to wrzeszczące było tak, że po prostu nie No, mogłem głośno jechać z bardzo. tym. No, rozmnożyliśmy to, ale takie chimeryczne ptaki, te marakany. One potrafiły jak się znieść jajka, zniszczyć oczywiście lęgi 2-3 razy w roku, po czym jak przyniosły się na przykład do innego pomieszczenia, do innego boksu, to na przykład zalęgowały normalnie, nie? Mhm. Takie miały jakieś dziwne zachowania te ptaki.
Ary auricolis, o, też dosyć rzadko spotykane ptaki. Te Ary auricolis. Chyba para z młodym chyba. Chowny par z mladym, to jest nawet napisane, zobacz tutaj informacja. Taka. No. Chowny par z mladym. I kolejne konury. No bardzo dużo tych konur, nie? No, powiem Ci, że no, kolekcja tutaj, jeżeli chodzi o konury, to naprawdę jest taka imponująca. O, teraz fajnie widać. Ruby Turquoise. Odchów pod rodzicami, tam jest też ta informacja. Marakany kolejne. Tam nobilis? Nobilis, to ma najmniejsze ary. I znowu trzecia woliera z auricolis. Jary severy, no to już są większe te ptaki, nie? Spore, ładne, nie? I też z młodymi. Severy, no. Chowna par z młodym. Ale powiem Ci, te woliery robią wrażenie naprawdę. No, naprawdę. Trzeba patrzeć na to, na te... Ale w ogóle tutaj no, Tego wszystko jest paciaka, bardzo no. dopracowane, nie? Ta zieleń też pięknie zrobi w środku, fajnie to wygląda naprawdę. Ale co, jak na tą ilość tych papug tutaj, to jest Cicho. tak cicho. Chyba najedzone Nie są. wiem co, Chyba powiem Ci, że najedzone jedna są. para marakan u mnie to robiła taki hałas, że całe osiedle ją słyszało. No podejrzewam, że to się wieczorem zaczyna dopiero robić głośniej. I znowu konury. Tutaj zaczynamy Afrykę. Tak jest. To dla naszego kolegi Mariusza, Raj, Rufiventis, Żako. Nierozłączki, personaty, fiszery. Senegalki, które chyba się schowały do środka akurat. O i kolejny naszypiony. Ale fajne, ładne te boksy tutaj. Że oni, te ary tego Bardzo nie bardzo zniszczą. zarośnięte są, nie? No. Ale kraty są konkretne. No dobre 3 mm te druty, jak nie więcej. Ze 4 chyba nawet. Ale pięknie zarośnięte, naprawdę. No, jak ja tutaj byłem chyba z 2 czy 3 lata temu, to też były bardzo zarośnięte, ale nie aż tak. No tutaj zobacz, no No super. jest tam nie? młody, patrz, młody jest akurat tam na górze, widzisz? Nie, Widzisz go? aha, teraz Tam jest, widzę, tam na dobra. górze. No. Widać, że to są młode, bo jeszcze ten czerwony kolor nie jest taki wyraźny, wiesz? A to z Robogenzys, nie? To wygląda, no, czerwone ucha. Tylko ma wyjść za okiem tego czerwonego. To są te, co Radek chyba ma, nie? Cyanoptera, Aramacao cyanoptera, czyli ta, która ma więcej żółtych piór. I faktycznie tutaj mają sporo tego żółtego koloru na skrzydłach te ptaki, No. naprawdę. I nie są te boksy małe, nie? No tylko powiedzieć, tak jest naładowane Tak, tego towaru, Też mi się wydaje, że za dużo, że nie? one mają dwa problemy. Przelotu nie mają. Tak, żeby to latać, wiesz, ja też taki, jak robię w tym moim wolierach, to staram się przede wszystkim zrobić jakiś taki korytarz, żeby one tych moich 10-metrowych boksach, żeby one po prostu mogły, wiesz, przelecieć
tak. ten cały dystans, nie? Za jednym razem, no, nawet nawrócić, także No, ale naprawdę... nie zawsze to się udaje, nie? Bo te gałęzie też nie chcą współpracować czasami, nie wiadomo. No ale wygląda to pięknie, naprawdę. No. Tylko, że myślę, że już te zabawki nie są potrzebne, nie? Zobacz tutaj, ile ich jest nawalone. To tutaj praktycznie, no ten ptak nie ma przelotu, nie? No to są naturalne akurat te kołki porobione takiego No. obgryzania, nie? Ale faktycznie, że no latać to one nie za bardzo mogą polatać, no, ale Kto co lubi. no, ale mają się czym zająć przynajmniej. Ary, chloroptery największe, prawie największe ary, tylko właściwie hiacynty są większe od chloropter. Ale kurczę, bardzo cicho tutaj jest. No, tak sobie doszepczemy i słychać, no, słyszymy się. O, to są te ary glaucogularis, które też mamy u nas. Świetne są te ptaki, naprawdę jestem bardzo zadowolony z tych ar, bo A nie chciałeś żadnych ar? nie chciałem, ale powiem Ci, te mi się zawsze tak podobały, są takie delikatniejsze, wiesz, niż te masywne. A charakter mają fajny. I to akwarium jeszcze tutaj. Rewelacja, co? A to ładnie wygląda, naprawdę. Coś pięknego. Alby. Słodkie ptaki, ale ciężkie, naprawdę. Samce zabójcy zazwyczaj. No nie są lekkie naprawdę w hodowli. Ale naprawdę, no... Ja powiem Ci, że ja uważam, że są że przy tej skali trudności tych ptaków do rozmnożenia to naprawdę one są za tanie. Zdecydowanie. O patrz, to masz cytesowskie ptaki, które hodują tutaj. Załącznika pierwszego cytesu. Widzę, że Amazonek brasiliensis nie ma. Ale Winocea jest. Kubanki są. Pretrei, tukumańskie. Tukumańskie bardzo rzadkie też ptaki. Rzadko spotykane. Wiesz, co jest najśmieszniejsze w tych wszystkich naszych internetach? No. Że wszyscy tam piszą na tych śmiesznych grupach, że iglaków nie dawać ptakom, a gdzie jedziesz do każdego ogrodu zoologicznego, ja pamiętam, jak już 30 lat temu człowiek jeździł 40, to wszędzie były iglaki, wiesz? Ja też mam iglaki, też daję iglaki do obdziobywania ptaków, rozumiesz? A i od razu jest panika, jak ktoś przyjeżdża i się dziwi, a dlaczego pan ma iglaki? Przecież to jest niebezpieczne, nie? Wiesz? Tak samo jak piasek dla papug. Tak, no takie to są gdzieś uprzedzenia, gdzieś tam w internetach. No bo wiesz, w naturze wszystkie papugi mają podkłady, nie? No tak, wiadomo, i pieluchy, nie? Pieluchy. Piękna para. Ale ogon ten ma piękny tutaj. Jeden bez ogona, a drugi przepięknym ogonem. I razem mają wszystko. Tak jest. Ale jeszcze coś, że te drzewa to jeszcze mają normalnie liście, to też jest ciekawe. Znaczy ja myślę, że to jest kwestia, że po prostu mają tyle zajęć tutaj, że nie są w stanie wszystkiego... No, rozwalić, nie? Tak. A wiesz, to nadal rośnie, nie? Jak się piegają te makały.
No, to na przykład te kadu, te surfore, to już sobie polatają, nie? Bo to są małe ptaki, to sobie spokojnie manewrują, ładnie to mają, naprawdę. Ale to jest bardzo żółta, zauważyłeś? Tak. To jest żółta? Co całe pióro ma, właściwie całe ciało ma żółte. A tam jest druga, już taka żółta nie jest. Też może długo była na słońcu, nie? I wyblakła. Tak, tak. Aha, wyblakła się, albo ta druga się opaliła na żółto. Tak. Militaris. No, Ach, tutaj są. Też robią wrażenie, te ptaki naprawdę są super. Jak w Kubie. No. Ale patrz, jaką ma maskę czerwoną. Zirytowała się, jak ciebie zobaczyła. Ale chyba. zobacz. Normalnie czerwieniutki. Czy podniecają, to się robią takie czerwone. Odchowane w naszym zoo. Amazonian wielki, Oratrix kubański. Oratrixy i kubańki. O co, idziemy do drugiej części. To te tateczki już zobacz, wróbliczki. Nawet śmietnik jest z kwasiaka, Kuba. Jest, to jest dobre. Na bank ten właściciel w kwasie pracuje. To jest kafejka taka? Tak. Jakiś? Znaczy tutaj możesz posiedzieć, a tam jest kafejka. Posiedzielibyśmy, gdyby było cieplej, nie? Jest No. 14 stopni. I tutaj można podejść już do ptaszków. Kurde, to nawet drzwi z kwasa. Nieźle. Amazonki się pochowały. Nie, no zobacz, kurczę, no. Co my tu mamy? Aestiva. Nie za bardzo rozumiem projektu wieszania tego na środku woliery. No, ale dołem sobie przylatują, prawda, znając je. O, są gusta i guściki, nie? Festiva. Ale tutaj są jakieś fajne.
Nie znam tej Amazonki. No bo też bardzo rzadkie. Viridiginalis już bardziej powszechne, ale no to są w ogóle takie raczej z tych rzadszych amazonek występujących w hodowlach. No. To jest tukumańska. No ma takie charakterystyczne łuski. No tutaj sobie te chodzą. Amazona colaria. W przyrodzie 10 000 sztuk tylko zostało. I to jest akurat młodzież odchowana w tym zoo, Bosowicie. No ale u Amazonek się to widzę, u tych się akurat te drzewa nie ostały. Ześrutowały te. Ja też jak daję taką gałąź konkretną, 4-metrową, to na 3-4 dni starczy. O, Amazonka peretrei. To tylko 10 000 sztuk zostało w przyrodzie około. Także ważne, żeby się mnożyły w hodowlach. No piękne są te boksy, nie? No, Naprawdę. boksy. No, naprawdę, super. Młodzież odchowana w naszym zoo. Papugi na sprzedaż. Ale nic nie widzimy, wszystko poszło. Wszystkie sprzedane. Wszystko poszło od ręki. Ciekawe, czy grzeją tam w środku. Ty, Kuba, Mhm. co to jest za ustrojstwo? Co to jest? No to podnosi chyba te kraty, nie? Ale w jakim celu? No bo jak chcą coś wynieść albo coś, to no, przez drzwi tutaj nie wejdą, nie? Ciekawe. Faktycznie, no, do tych krat jest ewidentnie, bo to są nawet te zawiasy, ale co to jest z roboty wsadzone, to jest niewiarygodne. Żeby taką wolierę pospawać. Niesamowite po prostu. Cały ten system tutaj. Tutaj są ciekawe Santolora, Amazonki. Peretrei, Oratrix. To jest Oratrix. Ale chyba Oratrix, nie? Tak, tak, zdecydowanie. Mało żółtego koloru na głowie. No, wina C, też popularne ptaki, bo bardzo są. Tukumańskie. Kocepchale. I to jest drugi bok z kolariami. Dużo się powtarza, nie? Tych ptaków. Mam po kilka par niektórych No bo gatunków, oni, nie? właściciel mówił, że chce mieć minimum z każdego gatunku po 3 pary. Aha, no to... Idziemy dalej. A Kuba, No, płytki, odpływy, tak, tak. parapety z kwasu. Niesamowite. To mi się podobało zawsze, wiesz, te imitacja kamienia. Mhm. To jest fajne. Taki ładne. piaskowiec, nie? No. To jest... Nie wiem, czy w tym samym miejscu, ale jak byliśmy 2 albo 3 lata temu, to tam po lewej stronie mieli dzikie papuszki faliste. Znaczy naturalnie ubarwione, ale dzikie, czyli to, że przywiezione Dzikie z Australii. natury. Tak.
I są. Zobacz, jakie malutkie te dzikie. Nie? W porównaniu do tych. No taka prawdziwa papuszka falista. A tutaj już mają miksy i mutacje. Papuszka z rogami. W lewo? Na dół? Tak. To jest dziecięce zoo. Nie, no tam jest właśnie też jeszcze ptaszki są. Co tutaj mamy? Na razie pusty. Tam była jeszcze taka duża właśnie woliera, gdzie teraz idziemy. Nie pamiętam, czy to jeszcze jest. Jest. O, tutaj są mnichy. Ale zielone tylko widzę tam. Tak, same zielone. No, Naturalnie natura. ułożone. No tutaj głównie no, chodziło o to, nie? Że on chciał mieć wszystkie właśnie... Niemutacyjne. Tak, sama natura. Zobacz tą wolierę, jaka fajna. Taka Australia typowa, nie? Nimfy faliste. To źródełko ciekawe. No takie maluchy to mają to raj. No, naprawdę. Tutaj chyba są same nimfy i faliste. Nimfy też naturalnie ubarwione. Ale tylko parkę tu widzę chyba, nie? Nie ma tu więcej. Chyba, że tam gdzieś się schowały do cienia. Nie, ale powiem Ci, to jest dobry patent. Ciekawe. Muszę to przemyśleć u siebie, wiesz? Ale co z tym kamieniem nawadniającym? No taki kamień, wiesz, że wypływa nie musi być takie wysokie, nie? No, Może być takie coś, może coś niższego takiego wykombinować. nie potopią się te gamadyny u ciebie w stawku. Nikt się nie utopiło u mnie w stawku, już nie wymyślaj. Moje badyny umieją pływać. No. A tutaj co, karmówka? Ale jakie one są wielkie, nie? Moja koleżanka ma takie świnki. Rozetki takie kudłate, wiesz? Przepraszam, to są kawie domowe, to nie są, Tak, to nie są dokładnie. świnki.